Patrzcie, Hot Wheels na żywo. Run, run! O kurde, Bella! Now your knees up. Okay, Your knees now up. it's okay. Now it's okay. Very good. Oh, it's windy. Yeah. Mam jakoś tak w życiu, że nie lubię być wydymany. Na pieniądze zwłaszcza. Ja dzisiaj cały dzień pracuję, ale muszę sobie zrobić 5 minut przerwy dla ochłonięcia, więc idę Wam pokazać, jak wygląda kemping i to, co jest przy kempingu. Co jest tutaj fajne dla mnie, to że są boksy, gdzie jest w miarę równo i od razu mam swój prąd i swoją wodę i swoje ścieki. No, ale jest tutaj ognisko, się pali chyba codziennie wieczorem, jest plac zabaw dla Julka, jest jakiś taki tarasik fajny, że można. No i plaża jest strasznie blisko, jest piaszczysta, ocean pięknie szumi wieczorami, furtka jest od razu tu i już jesteśmy na plaży. Moi się tu rozłożyli, zobaczcie jak fajnie mają. Dzisiaj mamy ogólnie taki dzień bardzo lightowy, dlatego że na jutro sobie zarezerwowaliśmy pewną atrakcję. No i chcieliśmy dzisiaj iść do takiego parku rozrywki, coś ale taki Disneyland, tylko w wersji, no wiadomo, jakiejś tam miejscowej. No i niestety jutro dopiero będzie czynny i rezerwacja atrakcji też jest na jutro, więc nie wiem, czy to wszystko ogarniemy, ale jest bardzo przyjemnie, więc i tak się cieszę. Czasem trzeba odpocząć, prawda? Klaudia znalazła tą atrakcję, a teraz się cyka. Beka, patrzcie. Trzeba stąd wyskoczyć i lecieć. Cześć, jesteśmy na lotni. Mama i tata będą skakać. A mama Pietra, powiedzmy. Mama się cyka. Mama się cyka i chce zrezygnować jednak. Ale z drugiej strony, no jeszcze czegoś takiego nie było, no. Nie? Ale nagrywasz dalej. No, Czemu? myślę, że jeszcze coś fajnego powiesz. Nie. No to super, piona. Kilka faktów. Czego się już dowiedziałem, do tego, że lata się na tej paralotni bezsilnikowej, jeżeli wiatr jest od 10 do 30, gdyż jeżeli jest powyżej 40, a oni latają do 40 na godzinę, a wiatr jest powyżej 40, no to już jest dupa, bo oni muszą latać pod wiatr. Jak wiatr jest więcej niż 40, to on już się cofa, zamiast lecieć tam, gdzie chce. Dlatego latać można tylko do 30 na godzinę, żeby mieć te 10 zapasu. I na przykład, co Wam mogę pokazać? Patrzcie. Widzicie tą kreskę? Tu się kończy wiatr. I on mówi na przykład, tu jest słaby wiatr, ale mówi, że tu, gdzie jest ciemniej, tam jest mocniejszy wiatr. Ale ogólnie wiatr się zaczyna tutaj razem z tą kreską. Co za tym idzie, już niedługo powinien dojść do nas i musimy cierpliwie czekać. Jeden pan już poleciał, ale zleciał tylko na dół jakby na plażę, ale na tyle już było tego wiatru troszeczkę, że mógł już jakby go złapać i wylecieć stąd, bo tak to w ogóle nie masz jak wylecieć, a jak już możesz wylecieć, ale jest za słaby wiatr, no to po prostu zlecisz sobie na plażę i musisz tu przyjechać z powrotem, wylatywać po raz kolejny, no ale ktoś testowo już poleciał. Zawsze byłaby opcja, żeby doleciał do tego miejsca, gdzie jest ten wiatr i by mógł lecieć dalej, no ale się nie udało. Przyjechał ktoś na buggy, mówi mi facet, że w ich ekipie jest 5 takich buggy i że jak tutaj zaparkują czasem wszyscy razem, to fajnie to wygląda i że czasem gdzieś tam sobie lubią pojeździć.
Ja na buggy też próbowałem jeździć, nie widzę aż takiego szału, wolę quady, ale też jest fajnie. Kolejne co wam chcę powiedzieć to, że bardzo ładnie widać już tą czarną linię tam. Tu jest granica wiatru. I to pięknie teraz widać idealnie. Jeszcze wam chcę powiedzieć, co jest bardzo fajne, że jak jest odpowiedni wiatr, to ten spadochron wstaje i stoi tam w powietrzu i się utrzymuje. To nie jest tak, że ich wyrywa, porywa czy coś, tylko jak jest odpowiedni wiatr, to oni go tak biorą, stawiają i on się trzyma w powietrzu. Kite działa podobnie. Ogólnie zajebiste. Pan powiedział, że no tak długo czekamy, że troszkę zaczęło wiać i ona może być testerem, czyli po prostu poleci na test, jak się spierdzieli, to stwierdzi, że to najmniejsza strata. Ja mu wierzę. Tak naprawdę po prostu jest lżejsza ode mnie, więc jak mają lecieć we dwójkę, to mówi, że przy takim wietrze woli z nią i że za to nie zapłaci, a przynajmniej zlecą sobie najwyżej na plażę i wrócą tutaj. Trzeba aż mamie z pachrodą. Z pachrodą. Klaudia, weź sobie to wyprostuj, będzie źle wyglądać na nagraniu, a to Aha, YouTube, okej. wiesz, wszystko widzi. Ale nie nastaram się trochę teraz. O, zaczął trochę wiać. Jej, it's windy a little. Jakbym narobiła w gacie. Dobra, startują. Uwaga. Idzie. O, teraz pójdzie. Run. O kurde, Bella. Now your knees up. Okay, now up. it's okay. Now it's okay. Okay? Yes! Ale super! Nice one, Camila. Yes! Very good. Woo! Hello! You fish now. Okay, so like that? Yeah. Oh! Oh! Nice one. Ekstra! Wow! Jak tam Łukasz przed lotem? Super. Bylebyśmy polecieli, bo ten wiatr tak wieje różnie. A ja bym chciał polatać tam wysoko nad górami, a to chyba tylko pójdzie w dół i Ale zobaczymy. też jest fajnie. No Nagrywam. lepsze to niż nie dostać nic. Ale no Nagrywam. Nieźle. So when I tell you we are going to run, now run. Yeah, now you put your knees up. Brawo! Woo! Juhu! I w krzaki teraz. Very good. Oh, it's windy. Yeah. Put your back really back. Your knees more up. Yeah, this way. Ah, Very good. Are you okay? Yeah, very. Comfortable? Yeah. Alright, you don't need to hand. Oj, po ojcu. Żegnaj. A my Łukasz spieprzamy, Julek spieprzamy do Polski. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11. Jeżeli chodzi o Brazylię, czy ja bym tu otworzył jakiś biznes? Oczywiście. Jaki? Mnóstwo. Jaki dokładnie? Nie wiem, bo bym musiał trochę dłużej pomieszkać. Bo to, co mi się wydaje dzisiaj, że jest brak, niekoniecznie może się okazać, że jest brak, ale na pewno jest to kraj, gdzie można biznes robić. Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że samo podejście rządowe jest dla przedsiębiorców bardzo dobre, wręcz chyba aż za dobre. No pewnie będzie z czasem coraz gorzej, no bo pewnie będą tam przykładać się do tego, żeby uprzykrzyć życie. Znaczy, no żeby zwiększyć ściągalność, prawda? Natomiast jest to kraj bardzo podobny do Europy, a jednocześnie dużo krócej się rozwija niż Europa, więc ma tutaj o wiele mniej rzeczy, więc można o wiele rzeczy wprowadzić. Na przykład, nie wiem czy jest tutaj pyszne.pl, ale na pewno jeśli nawet, w sensie coś tego typu, ale nawet jeśli jest, to nie ma swojej sieci spedycyjnej. Czyli nawet jeśli jest, to od razu bym się podpiął pod współpracę i rowery elektryczne i ludzi, którzy będą napieprzać z zamówieniami w dużych miastach. Druga rzecz. Duże markety budowlane typu Castorama.
Pierwsze co to bym chyba próbował znaleźć inwestorów, bo niestety tutaj trzeba od razu ruszyć z kopyta, bo trzeba pozyskać dużo producentów, którzy będą dostarczać Ci swoje produkty z bardzo różnych dziedzin, dlatego dość sporo osób jest potrzebne na starcie do zatrudnienia, to nie można zacząć w 2 osoby raczej. No i raczej potrzebni są inwestorzy, no bo kasa jest potrzebna duża, ale duże markety budowlane, które od razu bym próbował robić jako sieć, to jest coś, co by tutaj się mega przyjęło. Nie ma tutaj Ikei. Jeżeli Ikea nie jest zainteresowana wejściem tutaj, to wydaje mi się, że można by zrobić jakąś podróbkę. Jest sklepów meblowych mnóstwo, ale nie ma takiego, wiecie, jebut twoją mać. Ponadto nie ma właśnie paczkomatów. Wydaje mi się, że przesyłki są średnie. Jest coś spieprzone z systemem płatności lekko, dlatego że wszyscy się pytają jakieś debito, credito. Są jakieś różne systemy kart, Visa jest zawsze jako credito, mimo że masz debetową kartę. Nie wiem o co tu chodzi, może by się warto było zapoznać, ale markety budowlane typu Castorama, gdzie wchodzisz, masz wszystko włącznie z rzeczami kempingowymi i wszystkimi, to jest petarda, włącznie z ogrodem i ze wszystkim w większych miastach, albo po prostu w miastach, żeby było, czy tam w większym mieście. No pewnie trzeba by jakieś tam ramy ustalić. Nie widziałem też Ikei, ale to bym tam zaniechał, bo się na tym trochę nie czuję tego tematu, a sklepów meblowych widziałem dużo, ale na pewno właśnie paczkomaty, pyszne.pl, system spedycyjny, jakiś tam dostaw takich bieżących, które można też wykorzystywać z Mercado Libre, czyli tutejszym takim Allegro. No rynek jest olbrzymi, wydaje mi się, że na ten moment jeszcze bardzo chłonny, zresztą to widać nawet po YouTubie, że ja robię kanał po polsku, a zaczynam mieć na bieżąco dość sporo oglądających tutaj z okolic. Pewnie dlatego, że też mi widują, ale też przez to, że zacząłem dodawać napisy, dlatego pewnie mogą już to oglądać. Ten rynek jest bardzo chłonny, bardzo rozwijający się, a jednocześnie bardzo podobny do europejskiego i ludzie są wspaniali i można z nimi, uważam, wtedy robić biznesy, można ich zatrudniać i nie jest to wszystko jeszcze takie, że jest tu dziennik ustaw na 1000 stron. Uważam, że bardzo bym tu mógł robić biznes. Ponadto, co bym stąd wziął do Polski? Wziąłbym do Polski stąd mentalność ludzi. Nie wiem, jak to można przetransportować i zaadoptować, ale mentalność ludzi bym wziął do Polski przede wszystkim, a tak na poważnie to nie wiem. Stąd do Polski ciężko jest coś wziąć, dlatego że w Polsce naprawdę, jeżeli chodzi o usługi i o dostępność i o ceny usług, mamy wyjątkowo wszystko i wyjątkowo w dobrych cenach. Dlatego nie wiem, czy bym coś stąd wziął. No ceny paliw bym stąd wziął. Rozwiązania jakieś może takie polityczne bym wziął, w sensie, żeby może właśnie ten VAT jakby jakoś troszkę zmienić, że na przykład VAT płacisz w momencie, kiedy wychodzisz na plus czy coś. No generalnie niech to będzie podatek jakiś ponad dochód, jeżeli wychodzi ci dochód, a ty na przykład jesteś na stracie, ale VAT zapłać. No to jest afera, nie? VAT powinieneś płacić w mojej opinii dopiero kiedy jesteś na plusie. No, w ogóle podatek odprowadzasz w momencie, kiedy jesteś na plusie, a kiedy jesteś na minusie, no to z czego masz zapłacić podatek? No i tyle. Dzień dobry, jesteśmy przed największym parkiem rozrywki w Ameryce Południowej. Podobno jest to 3. największy park rozrywki na świecie, a w Ameryce Południowej największy. Z tą Ameryką jestem w stanie uwierzyć, z tym, że to jest 3. największy na świecie tak średnio, dlatego że co chwilę słyszę, że coś jest największe na świecie. Każdy Disneyland jest największy w okolicy. U nas Energylandia jest największa, wszędzie coś jest największe na świecie, drugie, trzecie, jakoś tak, nie wiem. Musiałbym sobie to poukładać, co jest największe faktycznie. Faktem na pewno jest to bardzo, bardzo fajna, duża atrakcja, zwłaszcza dla naszego syna. Co prawda chyba przez to nie skorzystam ze swojej atrakcji, którą mam zarezerwowaną, no ale trudno. Dzieci są ważniejsze. Chodźcie. Można się bawić na bogato. Słuchajcie, bilety na park rozrywki trzeba kupować przynajmniej dzień wcześniej. Najlepiej tam przez sieć albo na miejscu i trzeba wtedy jakoś poinformować, że jesteśmy turystami i ewentualnie zapytać o promocję. Myśmy tak zrobili, można wjechać na parking, który jest za dzień płatny 55 reali, ale tak to płacimy za godzinę. Myśmy zapłacili tam, jak wjechaliśmy na pół godziny, kupić te bilety 5 zł
i za te 5 zł wyjechaliśmy i kupiliśmy bilety tak, że było 2+1, czyli 2 bilety płatne, 1 gratis. Zapłaciliśmy tylko 134,90 reala za jedną osobę, czyli 200, w sumie za 3 osoby zapłaciliśmy 200 tylko tam 270 reali, 269,81. Także tak polecam to robić. Tu trzymasz pod spodem, o. Jednego Julek trafi. O. Patrzcie, Hot Wheels na żywo.
Muszę przyznać jedną zajebiście ważną rzecz, którą tu zaobserwowałem. Ludzie się tu bardzo cieszą. W bardzo łatwy sposób. Oni po prostu się bardzo cieszą. Jakby tak radują się ze wszystkiego i to jest super. Ponadto chciałbym zauważyć, że oni są wszyscy tacy turbo jakby spokojni. No na drodze ja raz trąbnąłem, bo już facet tak mi zajechał drogę i już na niego trąbnąłem, ale chyba nie tylko ja, tylko że może ja tak jakoś nie ostrzegawczo, tylko za mocno. I on jakby był oburzony, prawie wysiadł z tego auta, dlaczego ja dla niego trąbię. Dlatego, że oni tu wszyscy są turbo spokojni. Ja czasem też zrobię coś dziwnego na drodze, nigdy na mnie nikt nie trąbi, nie krzyczy, nie wyzywa. Tak samo jest jakby w takim codziennym życiu i powiem wam, że w bardzo fajny i łatwy sposób się cieszą, żyją spokojnie, na luzie. Także no super, fajne to jest, fajne. Jest nasz samochód na parkingu. Słuchajcie, podsumowując, mam jedno ale dość poważne, mianowicie mam jakoś tak w życiu, że nie lubię być wydymany, na pieniądze zwłaszcza. I nie ma to znaczenia, czy to jest wydymanie, że sprzedali mi chipsy, gdzie jest na przykład w Maroko mega tanio, ja zapłaciłem za dużo, czy że wydymali nas na szybkich kolejkach w parku. Mianowicie, co się wydarzyło? Park jest otwarty niby do 19 i jak w Disneylandzie jest otwarty park do 19, to zamknęli atrakcję o 19. No powiedzmy, nie pamiętam do której był. Natomiast tutaj ktoś nam sprzedał o 16:30. Aha, no bo nauczeni Disneylandem wzięliśmy takie te fast tracki, fast passy, czyli żeby móc szybko się bez kolejki dostać na atrakcję. I kupiliśmy o godzinie dziś 16 za dużo więcej niż bilety, bo bilety kosztowały niecałe 300, tu zapłaciliśmy 360 reali. Kupiliśmy te fast passy i skorzystaliśmy z jednej atrakcji i zabrakło czasu. I nikt nas o tym nie poinformował, jak kupowaliśmy, że jeżeli idziemy na Madagaskar Show, a mówiliśmy o tym, to że już na nic nie zdążymy pójść. No i można powiedzieć, że 300 wywaliłem w błoto. I nie chodzi mi o 300, chodzi mi o sam fakt. Klaudia poszła to zareklamować i powiedzieli, nic nie możemy zrobić. No i tyle. Dlatego taki troszkę niesmak jest na koniec, ale to jest chyba takie trochę polskie. No i nie dałem rady nagrać nic, jeżeli chodzi o roller coastery, ani swobodny spadek, czyli te takie największe atrakcje, bo strasznie mnie pilnowali. Wręcz każdy wagonik potrafił mieć kamerę. No i to jest aż takie niespotykane. No i tyle. Jedziemy dalej. Mi się ogólnie podobało i Lukowi bardzo, to jest najważniejsze. Nie skorzystaliśmy nie skorzystaliśmy nawet z połowy. Ale Hot Wheelsy robiły mega robotę i mega mi się to podobało. No ten Madagaskar Show też nie był zły. Także spoko i tyle. Po wesołym miasteczku trzeba jeszcze coś zjeść, więc przyszliśmy do pizzerii. Średnia 4,8, prawie 1000 opinii. I nazywa się Cowboy Pizza. Cowboy Pizza. Zobacz jak wymyślił, patrz. Muszelki. No i przyszła, pyszna, piękna. Fajowa. Fajna, cienkie ciasto. O, pyszna. To jest fajne, że nie ma brzegu, wiecie? To jest słodka. Ale to jest moim faworytem. Polecam, naprawdę, spoko. Jakbyście byli w tej PNH, jak macie ochotę na pizzę, to chyba tą trzeba wybrać. Dawno, dawno ja nie była zmyłym na wysiłku. Rada by ja kuwady ciopy. Rada by ja zmyłym powolity. Rada by ja kuwady ciopy. Rada by ja zmyłym powolity. Julek, ładny zamek, co? Tak, tylko nie można. Nie ma wody. Nie, Kurczę, chyba trzeba poczekać, aż ocean zaleje. ale nie zaleje. Nie? Nie. Ale była tu woda, bo widać po piasku. Więc jak będzie przypływ, to zaleje. Ale to zaleje wtedy cały zamek. Myślisz?
Nieźle. Kurczę, no to trudno, niech będzie suchy.